Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Tarasiuk. Obecnie pracuję w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Opiekuję się kolekcją muzeum. Natomiast mam za sobą bardzo dużo różnych form uczestnictwa w świecie sztuki. Jestem z wykształcenia artystką. Prowadziłam różne działania artystyczne i w centrum, i w krzakach daleko poza centrum wydarzeń kulturalnych. Dlatego o świecie sztuki, w każdym razie polskim, wiem dość dużo i chciałam w czasie tego wystąpienia podzielić się obserwacjami, wiedzą i porozmawiać trochę o tym, jak w tym świecie sztuki cyrkulują nasze emocje, pragnienia, ale także dobra, pieniądze, uwaga i przywileje. Świat sztuki, jak żaden inny, jest pełen sprzeczności i z tym chyba musimy się pogodzić, że jest to nasz sposób bycia w świecie. Musimy w jakiś sposób umieć funkcjonować w sprzecznościach a nawet hipokryzji. Bo jak wiecie, świat sztuki jest miejscem wspaniałych spotkań. Jest miejscem, gdzie można realizować marzenia, gdzie można znaleźć osoby o niezwykłej wrażliwości, gdzie można zachowywać się niestandardowo, walczyć o wolność, uciekać od świata, a także z tym światem współpracować i działać na jego rzecz. A z drugiej strony świat sztuki jest obszarem dość bezwzględnej eksploatacji, ostrej rywalizacji opartej na niejasnych zasadach. I obie te rzeczy współgrają w świecie sztuki naraz. I myślę, że świadomość tego, jak to wygląda, pozwala uczestniczyć w nim świadomie, zająć aktywną rolę, a przede wszystkim pomaga ominąć frustrację i zgorzknienie, które bardzo często pojawia się na styku tych założeń ideologicznych i rzeczywistości. I bardzo bym nie chciała, żeby ten wykład niósł takie przesłanie właśnie pełne goryczy, że rzeczywistość ekonomiczna na przykład niweluje mnóstwo wspaniałych idei, które w łonie sztuki się rodzą. Może zanim opowiem o tym, jaka jest moja wizja tego świata, przygotowałam na rzecz tego wystąpienia taki rysunek dość skomplikowanych powiązań. Zanim go pokażę, pozwolę sobie na krótki wstęp historyczny, historyczno-sztuczny, o tym, czym jest świat sztuki i jaka była pozycja sztuki wobec innych obszarów społecznych. Bo taki pomysł, żeby sztuka była światem autonomicznym, zrodził się właściwie bardzo niedawno. Wymyślili to artyści awangardowi gdzieś na pograniczu XIX i XX stulecia. We wszystkich innych kulturach pozaeuropejskich, na ile je znamy i rozumiemy, i jak rozumiemy średniowieczną Europę, sztuka była narzędziem, które czemuś bardzo konkretnemu służyło. Służyła kultowi religijnemu czy prestiżowi władców. Coś zaczęło się zmieniać w momencie renesansów, kiedy narodził się kapitalizm, narodziła się też grupa burżuazji i sztuka przestała służyć w taki jednoznaczny sposób kultowi religijnemu czy feudalizmowi. Pojawiły się świeckie tematy, portrety, pojawiło się też obrazowanie przyrody. I powoli zaczął się rodzić też rynek sztuki, gdzieś w XV wieku. Taką ważną datą, którą czasem się przytacza, jest 1648. To jest edykt królewski króla Francji, który uniezależnia malarstwo od władzy gildii rzemieślniczych i zakłada Akademię Sztuk Pięknych, francuską akademię. I rzeczywiście od XVII wieku sztuka przestaje być traktowana jak rzemiosło
a dzieła sztuki zyskują taki specyficzny status. Są rzeczywiście obiektem, są poddawane gromadzeniu, sprzedawaniu, ale też podziwianiu. I pojawia się taka kategoria artysty, który nie jest rzemieślnikiem, tylko jest osobą w sposób szczególny wybraną i obdarzoną talentem. Pojawia się pojęcie geniuszu, talentu i pojawia się też rola artysty w społeczeństwie, która jest rozumiana w jakiś taki sposób szczególny. Europa się rozwija, kapitalizm się rozwija, patriarchat i kolonializm rośnie w siłę i przybiera taki swój najbardziej majestatyczny, ale też przerażającą formę w XIX wieku. W XIX wieku też w pełni rozkwita już system funkcjonowania sztuki właściwie podobny do tego, jaki mamy teraz. Pojawiają się duże prywatne kolekcje, artyści mają swoje duże studia, w których rzemieślnicy produkują prace w edycjach, powstają muzea i cały ten świat zaczyna być ujmowany też teoretycznie. I tutaj chciałam wspomnieć dzieło Johna Ruskina, napisane w 1857 roku w Anglii, czyli w stolicy kolonialnego imperium. Dzieło to nazywa się The Political Economy of Art. Jest właśnie próbą takiego ujęcia, w jaki sposób wartościuje się dzieło sztuki i jak artysta funkcjonuje w społeczeństwie. Ruskin pisze o wartości geniuszu wspomnianego, o wartości edukacji, o zapotrzebowaniu, jakie na dzieła sztuki zgłaszają kolekcjonerzy, zapotrzebowaniu publiczności zwiedzającej muzea i publiczne galerie i woli mecenatu, czyli arystokracji, burżuazji, która rodzi się też wtedy taki zwyczaj wspierania artystów i takiej świadomości, że sztuka potrzebuje środków, żeby się rozwijać. Z postacią Johna Ruskina związany jest bardzo ciekawy i znaczący skandal w świecie sztuki, mianowicie sprawa sądowa między Johnem Ruskinem, który był bardzo poważanym krytykiem sztuki w ówczesnej Anglii, a malarzem Jamesem Whistlerem na temat obrazu pod tytułem Nocturn w czerni i złocie, upadek rakiety. Ten obraz niewielki, 60 na 40 centymetrów, namalowany z taką swadą, z dość luźnymi ruchami pędzla, został wystawiony na sprzedaż w 1875 roku za 200 guinei. I John Ruskin napisał artykuł w tonie oburzenia, że ten obraz nie jest wart takich pieniędzy i zastosował, wywiedziony też z tego swojego dzieła The Political Economy of Art, przelicznik czasu pracy i wielkości dzieła na wartość, jaką obraz posiada. I wtedy Whistler zaskarżył Ruskina do sądu o zniesławienie i wygrał proces, ponieważ na zapytanie, ile czasu poświęcił na malowanie tego dzieła, odpowiedział: całe życie. I tłumacząc oczywiście tym, że artysta całe życie rozwija się, rozwija swoją sztukę, swoją koncepcję sztuki, swoje zdolności manualne. I to wydarzenie można uznać za taki symboliczny początek wyceniania nie tylko dzieła sztuki, ale też pozycji artysty. To się dzieje oczywiście do tej pory, dzieje się w takim przyspieszonym tempie, można powiedzieć. Są artyści, których prace osiągają absolutnie niebotyczne kwoty. Natomiast artystom z takiego średniego obszaru bardzo trudno czasami związać koniec z końcem. Coraz trudniej związać koniec z końcem też galeriom niewielkim, galeriom artystycznym, nawet tak znanym jak Marlborough z Londynu i Nowego Jorku. Bardzo wiele galerii w ciągu ostatnich lat
zamknęło się, oddając pole takim wielkim graczom jak Gagosian, Pace czy Tadeusz Ropak, które budują takie wielkie imperia sprzedające sztukę. Ten system oparty o stricte kapitalistyczne rozumienie sztuki, jak i pozycji artysty za towar, który można wyceniać, który w bardzo czasami przewrotny sposób się wycenia, ale jest obiektem cyrkulacji kapitałowej. Z jednej strony jest coraz silniejszy i coraz mocniejszy i gromadzi coraz więcej kapitału. Bardzo wielu artystów zgadza się na tę rolę i funkcjonuje w tym świecie, zgadzając się na to, by otoczenie zajmowało się właśnie wycenianiem, sprzedawaniem, kolekcjonowaniem, a dzięki temu oni mogą skupić się na pracy stricte artystycznej. Jednak wielu artystów, i to już od początku XX wieku, krytykowało ten układ, wskazując na to, jak bardzo właśnie wynika on z samej istoty kapitalizmu i kolonializmu i patriarchatu, że artysta, któremu zapewnia się bezpieczne miejsce do pracy, nieobciążone ekonomią i polityką, jest trochę traktowany jak dziecko czy kobieta w patriarchalnych układach. Jest pozbawiony takiego samostanowienia, a sztuka, zostając w pełni utowarowiona, może stracić głęboką prawdę, może stracić takie głębokie wartości odżywcze. Ja kiedyś wymyśliłam taką metaforę żywieniową, myśląc o tym, dlaczego tak wielu artystów buntuje się przed utowarowieniem sztuki. Przypomniała mi się teoria medyczna mówiąca o tym, że epidemia otyłości związana jest z rozwojem wielkoskalowego kapitalizmu i tego, że jedzenie przestało być produkowane przez rolników, a stało się masowym produktem i głównym celem korporacji produkujących jedzenie wysoko przetworzone jest zysk. W związku z tym jedzenie jest coraz mniej pożywne, a coraz więcej ma pustych kalorii i ten rynek kręci się coraz bardziej, a społeczeństwa są coraz bardziej otyłe. Więc obawiamy się podobnych zjawisk w świecie sztuki, że sztuka może być i jest coraz lepiej sprzedawalna, coraz szybciej cyrkulująca, już nie tylko między Ameryką Północną a Europą, ale cały świat już jest w obiegu tych wielkich galerii, wielkich artystycznych wydarzeń. A boimy się, wielu artystów boi się tego, że w tym rozroście konsumpcji i podaży traci się to, w co cały czas wierzymy, że w sztuce jest najważniejsze, ten nieuchwytny pierwiastek sztuki, jak to nazwał Duchamp. I właśnie chciałam pokazać kilka postaw antyrynkowych, kilka postaw próbujących zawirusować jakoś ten dobrze opisany przez Johna Ruskina jeszcze w XIX wieku system wyceniania sztuki i cyrkulacji obrotu dóbr w świecie sztuki, skonstruowanym pomiędzy artystą, kolekcjonerem, instytucjami publicznymi, akademią i mecenasem. Marcel Duchamp, który na początku XX wieku właściwie całkowicie zaprzestał produkowania dzieł sztuki, eksperymentując z tym z ready-mades, eksperymentując z tym, co to jest sztuka, czy gest artysty może przemienić w sztukę przedmioty użytkowe. I kiedy zobaczył, jak te jego gesty wywrotowe są też utowarowiane i jak poczesne miejsce w kolekcjach sztuki zajęła fontanna Pissoir,
wyprodukował takie tak zwane multiple, w dużych ilościach miniaturki swoich prac, wyłącznie z takim malutkim pisuarkiem z ceramiki, z wydrukami jego dzieł, Wielkiej Szyby, a także niektórych dzieł będących nie jego autorstwem. I takie pudełka, niektóre pudełka są w walizkach, zostały rozesłane do bardzo wielu muzeów i kolekcjonerów. Oczywiście ten gest został przez rynek zaanektowany i jak najbardziej te obiekty są teraz przedmiotem sprzedaży. Ale postawa Marcela Duchampa zapoczątkowała taką bardzo radykalną postawę antyrynkową, która była żywa przez cały XX wiek i w każdym pokoleniu znajdują się artyści, którzy szukają równie radykalnych reakcji. W tym duchu rodziła się sztuka arte povera, minimalizm, czy sztuka konceptualna, happening, performance, wszystkie formy sztuki, które odchodziły od obiektu, który może się stać obiektem sprzedaży. Rynek, kapitalizm sobie z tym radzą. Obiektem sprzedaży stają się zapisy performance'u, zdjęcia, partytury, instrukcje wykonywania sztuki konceptualnej, czy wreszcie certyfikaty autentyczności. Innym wielkim artystą, którego chciałam tutaj wspomnieć, jest Joseph Beuys, który też stosował tą technikę multiplikacji swoich dzieł. Grając świadomie z rynkiem w sposób nieco bardziej idealistyczny niż ironiczny Marcel Duchamp, Joseph Beuys, którego sztuka była bardzo mocno zaangażowana w sprawy społeczne, w ochronę środowiska, w walkę o pokój, bardzo często odnosił się do własnych doświadczeń w czasie II wojny światowej, kiedy jego samolot został zestrzelony nad Syberią i kiedy przeżył dzięki zatrzymaniu temperatury swojego ciała, dzięki natarciu tłuszczem zwierzęcym. Stąd ten tłuszcz był bardzo ważnym, stał się bardzo ważnym materiałem jego pracy. I te multiple, które tutaj pokazuję, saneczki, każde zaopatrzone właśnie w tłuszcz zwierzęcy, w koc i latarkę. Joseph Beuys wyprodukował w edycji 50 sztuk. Trochę z ideą, żeby dotarły pod tak zwane strzechy, żeby nie mogły stać się fetyszem takiego pojedynczego obiektu. Spuścizną Józefa Beuys'a zajmuje się wspomniany tutaj już wcześniej galerzysta Tadeusz Ropak. Oczywiście też nie udało się uniknąć urynkowienia. Ale dla Beuys'a rynek sztuki był czymś, co należy użyć, żeby dotrzeć do publiczności ze swoją ideą. I wielu artystów podążyło także tą drogą. Ale największe grono artystów w XX i XXI wieku myślę, że podąża jednak drogą wyznaczoną przez Andy'ego Warhola, który swoje studio nawet nazwał fabryką. Studio, które mieściło się w kilku miejscach w Nowym Jorku. Najbardziej znane było to studio tak zwane Silver Factory. Studio, które było pomalowane na srebrno, wyłożone srebrną folią. I tam zespół i otoczenie artystyczne, mnóstwo artystów, słynnych osób i takich, które zyskiwały swoje 5 minut sławy właśnie dzięki pojawieniu się w The Factory. Zajmowało się produkcją prac Andy'ego Warhola, serigrafii, multipli, zamówionych rzeźb. Tam powstawały filmy i
I tutaj nie ma mowy o żadnej ucieczce z utowarowania, z procesu urynkowienia i utowarowienia sztuki. Tutaj wręcz odwrotnie, artysta stara się walczyć z rzeczywistością jej własną bronią. Za temat sztuki obiera produkty masowej produkcji, wspomniane masowe jedzenie wysoko przetworzone i zajmuje się bardzo świadomie produkcją wartości finansowej, wartości dzieła. Oczywiście jest w tym też mnóstwo ironii. Naśladowcy Andy Warhola czasami o tym zapominają, ale świat bardzo intensywnie idzie tą drogą. Andy Warhol umocnił w pop-arcie ideę kopiowania, powielania. Jego najsłynniejszym gestem jest powielanie produktów masowo produkowanych, etykiet, przede wszystkim słynnej zupy. Artystka, o której chciałam powiedzieć, Sturtevant, Elaine Sturtevant, która posługiwała się tylko nazwiskiem w swojej karierze zawodowej, podjęła jeszcze bardziej radykalną strategię wobec sztuki i wobec rynku. Mianowicie zaczęła kopiować dzieła sztuki. Zaczęła kopiować dzieła sztuki artystów pierwszej awangardy, artystów jej współczesnych. Czasami kopiowała je w kilka miesięcy po powstaniu oryginału, jednocześnie zmieniając ich wartość i pozycję w świecie sztuki. Kopiowała też pracę dwóch wspomnianych istotnych artystów, Marcela Duchampa i Józefa Beuys'a. Pokazuje zestawienie fontanny Marcela Duchampa, czyli słynnego pisuaru, nazwanego fontanną w roku 1917 przez artystę. Sturtevant pokazała w 1973 pisuar bardzo podobny do rzeźby Marcela Duchampa. W roku 2012 na takiej dużej wystawie złożono jest bardzo wielu replik. Pokazała Fat Chair, krzesło z tłuszczem Józefa Beuys'a, oryginał z 1964 roku, replika z 2012 roku. Chciałam przy tej okazji zdradzić tajemnicę kuchni MSN-u. Właśnie próbujemy kupić pracę Sturtevant. Rysunek z 1988 roku, który nazywa się Liechtenstein Study for Eclipse of the Sun 1 and Eclipse of the Sun 2. Czyli jest to rysunek, kopia rysunku Roya Liechtensteina, który był takim rysunkiem studyjnym przed namalowaniem obrazów Zaćmienie Słońca 1 i Zaćmienie Słońca 2. Obrazy Roya Liechtensteina datują się na rok 1975, prace Sturtevant na 88, czyli dekadę później. Co istotne, Sturtevant nie kopiowała prac artystów mechanicznie, ani w taki tradycyjny sposób, patrząc na oryginał, tworzyła je z pamięci, wprowadzając jednocześnie figurę patrzącego, figurę widza. I w taki bardzo dziwny sposób gliczując, zaburzając ten świat sztuki, który cały czas próbuje działać według wyznaczonych zasad. A artyści cały czas próbują uciec, przekształcić, przesunąć. Co ciekawe, świat, zarówno świat akademicki, rozumiejący sztukę, wypracowujący język, jaki mówimy o sztuce, jak świat galerii i kolekcjonerów bardzo szybko nadąża za tymi wszystkimi gestami artystów. I robimy to, co teraz, wprowadzając te gesty w świat akademii, instytucji i całego oficjalnego obiegu sztuki, w którym się w końcu znajdujemy wszyscy.
Co też interesujące, takie antyrynkowe gesty, głównie w drugiej połowie XX wieku, tworzyli artyści także pracujący za żelazną kurtyną. Pokazuję tutaj zdjęcie z sympozjum, czwartego sympozjum Złotego Grona w Jeleniej Górze z 1968 roku, na którym tak zwana druga grupa zorganizowała performance polegający na wykonywaniu tanich kopii sztuki współczesnej. Bardzo podobna strategia, niewymierzona, wydaje się, w rynek, bo rynku sztuki w Polsce wtedy właściwie nie było. Był głównie państwowy mecenat i propaganda. Wymierzony raczej właśnie w taki państwowy system obiegu sztuki. Dotykamy tutaj drugiego obszaru, w którym sztuka znajduje swoje wsparcie i pożywienie. Jednym jest rynek, a drugim jest świat instytucji publicznych i uniwersytetów, akademii, muzeów, który niezależny jest wprawdzie od mód, niezależny jest tak bardzo od kapitału, ale za to zależny jest od władz i od polityki bieżącej. I obie te siły wpływają na sztukę na swój sposób w różnych miejscach na świecie i w różnych momentach w historii. Ten wpływ bywa różny. W bardzo ciekawym momencie w Polsce znajdujemy się teraz, mając nadzieję na uwolnienie instytucji, które przez ostatnie 8 lat bardzo podupadły z powodów politycznych. Na ostatnim slajdzie François Guinochet i André de Colombier, poniekąd związani z poprzednim zdjęciem, na którym widać było młodą Ankę Ptaszkowską. To zdjęcie wykonała Anka Ptaszkowska w Paryżu w 1988 roku. André de Colombier pokazuje pracę Bye Bye, pisaną w różny sposób, bye jako żegnaj i bye jako kupuj. François Guinochet i André de Colombier byli oboje członkami międzynarodówki sytuacjonistycznej, ruchu artystycznego, który miał ważny udział w rewolucji studenckiej 1968 roku. Na następnym zdjęciu praca André de Colombier pokazywana na Documenta 14 w Kassel, a na jeszcze następnym pokazywana w Amesenie na wystawie zatytułowanej Anka Ptaszkowska przypadkiem, która odnosiła się do działalności Anki, krytyczki sztuki, galerzystki, która była spiritus movens bardzo wielu ważnych wydarzeń awangardowych, zarówno w Polsce, takich jak powstanie Galerii Vauxhall, jak później we Francji. Bardzo wielu tym wydarzeniom właśnie przyświecała ta myśl, żeby w jakiś sposób zawirusować system i to zarówno ten kapitalistyczny, francuski, jak wcześniej świat realnego socjalizmu Polski lat 60. Na zdjęciu po prawej widać bardzo banalny obrazek, widoczek Montmartre'u, namalowany przez François Guinocheta, który zwykł sprzedawać takie właśnie bardzo kiczowate, tradycyjne widoczki w Paryżu po to, by finansować przedsięwzięcia sztuki konceptualnej, badając jednocześnie oba rynki sztuki. Sztuki codziennej, użytkowej i sztuki awangardowej. Tym samym, lądując na wystawach, widzieliśmy François i André de Colombier w miejscu naturalnym. Przepraszam, bo ty teraz udostępniasz ekran, czy... Jeszcze nie, ale za chwilę. Przepraszam, dobra, bo ja myślałem, że dobra, bo ja teraz musiałem włączyć tę opcję jeszcze raz, tak, że już powinna być wszystko, przepraszam, bo ja myślałem, że już dobra, włączam. Okej, ale to już właściwie po tym zdaniu do tego przejdę, ale to będziemy wiedzieć. Okej. François Guinochet i André de Colombier
na pierwszym slajdzie siedzą w paryskiej kawiarni w swoim naturalnym otoczeniu, tworząc sztukę poza systemami, naigrywując się z wielkich instytucji, Centre Pompidou i galerii sprzedażnych. François Guinochet znany jest z tego, że kiedy paryska galeria chciała sprzedawać jego plakaty z 1968 roku, które w międzyczasie zyskały na wartości, to on, mając do tego święte prawo, jako autor stanął przed tą galerią z sitodrukiem, drukując tych plakatów ogromne ilości i rozdając za darmo. Natomiast na następnych slajdach zdjęcie z dokumenta w Kassel, z dużej, cyklicznej, artystycznej imprezy, a następnie zdjęcie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokazuje, że także takie awangardowe postawy prędzej czy później trafiają do muzeum i podlegają umuzealnieniu. Wspomnieliśmy więc o rynku, o muzeum, o instytucjach produkujących wiedzę, akademiach, uczelniach. Więc pora teraz przyjrzeć się rysunkowi, którym próbowałam wszystkich tych graczy w świecie sztuki w jakiś sposób syntetyczny ująć. Postać z okiem na środku jest artystą. Jest artystą tak zwanym profesjonalnym, który kończy Akademię Sztuk Pięknych. Natomiast dookoła są różne ścieżki, którymi może podążać. To jest artysta. Ścieżka falista jest taką najbardziej typową, najczęstszym obiegiem obecności artysty w świecie sztuki. Zaczyna od akademii. Po akademii następuje czas bardzo ważny. Czas, kiedy młody artysta budzi zainteresowanie i kiedy ma dość szeroką ofertę stypendiów, kursów i wydarzeń, w których może uczestniczyć. Jednym z takich kursów w Polsce jest Artysta Zawodowiec, taki program prowadzony przez Fundację ING. Z jednej strony mam poczucie, że to wszystko jest młodym artystom bardzo potrzebne, że bardzo ułatwia zrozumienie świata sztuki, że ułatwia zdobycie kontaktów, nauczenie się, jak mówić o swojej sztuce. Z drugiej strony właśnie ten moment w bardzo głęboki sposób umacnia zaszufladkowanie artysty i umacnia całą tą strukturę tego świata, który jeszcze 100 lat temu nie był aż tak sztywno podzielony. Role wszystkich graczy w świecie sztuki stają się coraz mocniej określone. Jest rola dostarczyciela kontentu, artysty, krytyka, który dostarcza kontentu w trochę inny sposób, ocenia. Jest rola kolekcjonera, rola galerzysty, bardzo różna od roli muzealnika. I wszystkie te funkcje stają się po prostu profesjami, których się można nauczyć i których to coraz wyraźniej są uczone. Jeszcze 30 lat temu, kiedy ja studiowałam, faktycznie z jakimś trudem zdobywaliśmy tę wiedzę, nikt nas tego nie uczył. Nie było też w Polsce studiów kuratorskich. Zawód kuratora to też najczęściej byli pisarze, albo filozofowie, albo artyści, którzy podejmowali tę rolę. Teraz te role stają się coraz bardziej skodyfikowane, coraz bardziej sprawnie odgrywane, ale też coraz bardziej zamknięte i zaszufladkowane. Podobnie działają konkursy. Miałam okazję przez wiele lat być jurorką artystycznej podróży Hestii i widzieć z bliska ten moment też wprowadzania tej jednak bardzo jednoznacznej rywalizacji w życie artystyczne. Więc mamy kursy, szkolenia, konkursy, rezydencje artystyczne.
które wydają mi się najciekawszą propozycją, zwłaszcza takie rezydencje, które pozwalają artystom po prostu być i znaleźć chwilę skupienia, które nie wymagają bardzo konkretnych rozliczeń. I młody artysta, funkcjonując w tym miejscu, bardzo jest poddawany oglądowi. Najbardziej dynamicznie przygląda się artystom oczywiście rynek i galerzyści. I tutaj pojawia się oprócz tej falistej ścieżki, która tak spokojnie od tych kursów, szkoleń, konkursów jedzie na rynek, jest też taka ścieżka gwiazdorska, bardzo szybka, ta gruba, prosta kreska, która z akademii często prowadzi na rynek. Kariera jest bardzo szybko, ceny obrazów, najczęściej obrazów, ale dzieł sztuki rosną niebotycznie do tego stopnia, że muzeum już nie stać na tego artystę gwiazdora i bardzo często ich prace trafiają do muzeum dopiero za pośrednictwem kolekcjonerów, którzy kupują, a następnie darowują publicznym kolekcjom. Gdzieś obok rynku, między rynkiem, akademią a muzeum znajduje się też świat tych dużych wydarzeń artystycznych. Wspominałam już o Documenta w Kassel. Oczywiście jest Biennale w Wenecji, najstarsze, o najdłuższym stażu jest Biennale w São Paulo, której bardzo ciekawa edycja skończyła się właśnie w zeszłym tygodniu. Jest Biennale w Stambule. I wielkie targi, Fries, FIAC i tak dalej. Z różnych tych miejsc odchodzą takie ścieżki zębate, które ja nazywam próbami ucieczki. Mogą to być też próby przesunięcia paradygmatu, próby zaproponowania alternatywnego funkcjonowania w świecie sztuki. Takie próby są podejmowane od 100 lat, czasami w bardzo udany sposób. Artyści, którzy nazywają swoją sztuką funkcjonowanie w społeczeństwie, matki, które sztuką nazywają wychowywanie dzieci, czy wykonywanie prostych czynności, artyści, którzy zajmują się edukacją, pomaganiem, czy walką o ważne społeczne sprawy, czy wreszcie ochroną przyrody. Więc te ucieczki czasami są na tyle skuteczne, że o takich artystach całkiem zapominamy. Potem czasem ktoś natrafia na ślad ich działalności. Czasami zdarzają się próby przesunięcia tego paradygmatu dokonywane na dużą skalę, tak jak na przykład powierzenie organizacji kuratorowania ostatniego Documenta w Kassel Ruang Grupie, takiemu kolektywowi z Indonezji, który bardzo świadomie wprowadza alternatywną ekonomię i alternatywne funkcjonowanie sztuki w obiegu ekonomicznym. Ruang Grupa założyła Lumbung Gallery, do której artyści należący tworzą wspólnotę i która sprzedaje sztukę tych artystów nie według ustalonych cen, tylko według tego, ile może zapłacić dany klient, a ten cały przychód też jest dzielony w sposób bardzo, bardzo demokratyczny. Co ciekawe, jak wielu z nas słyszało, nie obyło się bez skandalu, który toczył się wokół oskarżenia o treści antysemickie, ale myślę, że bardzo też ważnym elementem tego skandalu było właśnie to, że Ruang Grupa i Lumbung Gallery wprowadziła taki też alternatywny sposób generowania tej wiedzy, generowania kontentu, bardzo otwarty i niekontrolowany. Niekontrolowany w tak ścisły sposób, jaki robią te europejskie muzea, odpowiadając za każdym razem za treści wyrażane przez artystów na wystawach prezentowanych w muzeach i galeriach. Ważnym stwierdzeniem, którym chciałam zamknąć przebywanie tutaj w tej części mówiącej o rynku, jest to, że na rynek trafić jest dość łatwo.
kończąc akademię, będąc aktywnym artystą, natomiast bardzo trudno się tam utrzymać. Z danych, które zebrano kilka lat temu wśród amerykańskich artystów, wynikało, że średni czas aktywnego zainteresowania rynku młodym artystom to 4 lata. Po 4 latach efekt nowości już opada, rynek znajduje sobie nowe gwiazdy i ten moment jest rzeczywiście bardzo trudny. Szczególnie trudny jest, jeżeli artysta poddaje się dyktatowi rynku i zaczyna iść w stronę, która zainteresowanie rynku spowodowała, czyli produkować takie prace, które się po prostu sprzedają. To mi się wydaje takim największym zagrożeniem tego wejścia na rynek i funkcjonowania w bardzo młodym wieku, w wieku, kiedy właściwie powinno się mieć jeszcze czas na skupienie i poszukiwanie. I oczywiście są osoby, które sobie z tym świetnie radzą, niezależnie od tego, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Cały czas nie przestają poszukiwać i odnajdywać swojej prawdy i tylko w ten sposób można z tą dużą siłą wygrać, ale oczywiście nie jest to łatwe. Artyści zakładają rodziny, mają zobowiązania, rodzą im się dzieci i bardzo trudno jest oprzeć się takiej pokusie, żeby produkować to, co się sprzedaje. Ścieżka falista, która właśnie gdzieś zahacza o rynek, ale bardzo często, bardzo szybko z tego rynku wychodzi. Wtedy najczęstszą, najczęściej najbardziej osiągalną dla artystów drogą zajęcia miejsca w społeczeństwie jest zostanie nauczycielem akademickim. Jest też w zachodniej Europie już dość mocno opisany system uniwersytetów artystycznych, które przede wszystkim uczą artystów, jak być nauczycielami i nadają im stopnie naukowe, po to, by oni z kolei kształcili następnych artystów i cały ten system kształcenia artystów za pieniądze przeróżnie prywatne, czasami to są komercyjne uniwersytety, czasami państwowe, ale ten system jest też całym takim zamkniętym systemem, połączonym najczęściej z muzeum. Są też tacy artyści, którzy świadomie nie chcą brać udziału w komercyjnym rynku, natomiast dość intensywnie zajmują pozycje na akademiach artystycznych oraz intensywnie uczestniczą w tym obiegu muzealnym. Samo muzeum też ma tutaj od siebie taką ścieżkę stromą. Samo muzeum też cały czas muzeum współczesne próbuje gdzieś przesuwać swoje ramy. Muzeum, w którym pracuję, Muzeum Sztuki Współczesnej, mówi często o swojej kolekcji, że tworzy taki ruchomy kanon, starając się włączać rzeczy, które jeszcze niedawno były poza obszarem zainteresowania muzeum. Art brut, sztukę tworzoną przez artystów nieprofesjonalnych, sztukę akcydentalną, incydentalną. Powstają wystawy z przedmiotów znalezionych. Świat sztuki łączy się ze światem etnografii czy geologii. I takie eksperymenty cały czas trwają. Najczęściej nie przesuwają muzeum gdzieś poza system, tylko wciągają do muzeum i do systemu na przykład artystów niezależnych. Ale jest to też ruch, który w jakiś sposób rozregulowuje i powoduje, że cały ten system jest trochę plastyczny i trochę ruchomy. Tu się chciałam jeszcze wytłumaczyć z drugiej czaszki, którą narysowałam przy napisie cyrkulacja instytucjonalna, ponieważ robiłam ten rysunek kilka tygodni temu przed wyborami, kiedy naprawdę bardzo martwiliśmy się o los Zachęty czy Muzeum Sztuki w Łodzi. No ale niech ta druga czaszka zostanie. Ona oznacza podatność na zmiany polityczne i podatność na wolę społeczeństwa, która
która też w jakiś sposób tutaj społeczeństwo bywa podmiotem sztuki społecznej, bywa, ale też czasami bywa otoczeniem groźnym, ale też bardzo istotnym. To chyba tyle na temat rysunku. Dla mnie bardzo ważne są te momenty ucieczki. Pamiętam, że próbowaliśmy o nich mówić czasami, że nie jest to ucieczka, tylko jest to właśnie próba przesunięcia, zrestrukturyzowania, rozbicia, i ten cały ruch dośrodkowy i odśrodkowy i rozdrganie tych wszystkich elementów daje możliwość znalezienia swojego miejsca. I chyba to jest najważniejsze, żeby miejsce, które w tym całym systemie zajmujemy, było nasze i żebyśmy my decydowali, w którym miejscu działamy. Zakończę jeszcze jednym slajdem pokazującym pracę z kolekcji MSN, duetu Kijewski-Kocur, czyli wspaniałych, nieżyjących już artystów Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej. Nazywa się Złoty Strzał. Praca z 1996 roku, z czasu żywiołowego budowania kapitalizmu w Polsce, która wyraźnie odnosi się do takich grafów wzrostu ekonomicznego. Jest ta złota strzała, jest zbudowana po części z klocków Lego, a po części z ptasich piór. Ale trzeba też pamiętać, że złoty strzał to w slangu narkomańskim taka śmiertelna dawka narkotyku. Narkotyku, którym wtedy w latach 90. na pewno był dla nas rynek sztuki, kapitalizm, rynek w ogóle, nowa estetyka, nowe materiały w sztuce, plastik, nasza rodzima odmiana popartu, która jest uwodzicielska, która wpuściła powietrze w taką dość duszny moment w sztuce, która zajmowała się głównie poważnymi sprawami, używając naturalnych materiałów. Czyli ten oddech i pokusa świecidełek jest też czymś naturalnym i potrzebnym, a jednocześnie groźnym. Bardzo dziękuję.